Wyobraźmy sobie taką sytuację. Właśnie dostałeś się na wymarzone studia w innym mieście, może nawet w innym kraju. Papiery złożone, wszystko super, rodzina gratuluje. Ty natomiast szukasz mieszkania albo czekasz na wieści z akademika i w tym czasie zadajesz sobie szereg dosyć męczących cię pytań. Jak ja w zasadzie sobie poradzę na tych studiach? Co będę jeść? Czy nie zbankrutuję? Jak ja to wszystko ogarnę? A jeżeli nawet teraz sobie nie zadajesz takich pytań, to niestety jest duże prawdopodobieństwo, że zaczniesz je sobie zadawać tak w pierwszym tygodniu października i wtedy też zdasz sobie sprawę, że mogłeś o tym pomyśleć wcześniej i tego nie zrobiłeś i w sumie to zmarnowałeś bardzo dużo czasu na nic nie robienie. Cześć, ja jestem Basia i dzisiaj przedstawię Wam 5 prostych kroków, jak stać się bardziej ogarniętym życiowo. Zapraszam. Krok pierwszy. Zdefiniuj swoje potrzeby. Na początek myślę, że warto zastanowić się nad takim obrazem ogarnięcia życiowego, jaki mamy w głowie. Czy jest to, nie wiem, mama, tata, starsze rodzeństwo, które już pracuje, czy może jakiś kolega ze szkoły, który zawsze wydawał się nam taki zorganizowany. Niezależnie od tego, co by to nie było, prawdopodobieństwo, że ta osoba żyje dokładnie takim życiem, jak my byśmy chcieli albo już żyjemy, jest małe, ponieważ każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne potrzeby. Więc myślę, że nie ma sensu przejmować tak w 100% jakiegoś wzorca już gotowego, tylko trzeba ten wzorzec sobie stworzyć samemu. Podam swój przykład. Ja jestem insulinooporna, mam różne problemy hormonalne i między innymi muszę jeść regularne, zbilansowane w odpowiedni sposób posiłki, bo inaczej źle się czuję, jest mi słabo i jestem bardzo senna. W związku z tym dla mnie bardzo ważną umiejętnością jest gotowanie sobie, przygotowanie posiłków, tak żeby służyły one mojemu organizmowi, ponieważ nie mogę po prostu kupić sobie gotowca w sklepie albo zjeść byle co w ciągu dnia i tak będę się dobrze czuła. Akurat ja nie mam nikogo w moim otoczeniu, kto miałby podobne problemy zdrowotne, więc nie miałam żadnego wzorca, na którym mogłabym się oprzeć, jeżeli o to chodzi, więc tak naprawdę musiałam sama się dokształcić w tym temacie, poszukać sama, jak to powinno się robić. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ żeby móc sobą sterować, trzeba znać te swoje potrzeby. Oczywiście takie podstawowe potrzeby, jak na przykład, żeby mieć dach nad głową, umyć się, zjeść, wyprać sobie ubrania, mieć gdzie się umyć, no to one są wspólne dla nas wszystkich, ale tak naprawdę u każdego z nas to trochę inaczej wygląda i też nie zapominajcie właśnie o takich może mniej podstawowych potrzebach, które też mogą Was dotyczyć. Krok drugi. Oszacuj swoją niesamodzielność. Jak już wiemy, co potrzebujemy zrobić, żeby nam się dobrze żyło, to przydałoby się też pomyśleć nad tym, ile z tych rzeczy jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie w tym momencie. Żeby to sobie dobrze zwizualizować, wydaje mi się, że pomocne może być takie wyobrażenie sobie sytuacji, że na przykład zostajemy sami w domu przez tydzień, bo rodzina na przykład wyjeżdża na wakacje. Czy wtedy dajemy sobie radę ze wszystkim? Ugotujemy sobie obiad, zrobimy sobie pranie, pójdziemy na zakupy kupić jedzenie? A co jeśli to będzie miesiąc albo parę miesięcy? I też nie ma co się wstydzić, jeżeli na przykład okaże się, że tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie sobie zrobić. Bo tak naprawdę nie przyznając przed sobą, że jesteśmy niesamodzielni, nie mamy żadnej absolutnie motywacji, żeby to zmienić, bo problem dla nas po prostu nie istnieje. Jeżeli jednak część rzeczy jesteś w stanie samodzielnie wykonać, to radziłabym sobie wypisać te problematyczne punkty, tak można by to nazwać, na jakiejś kartce, tak żeby potem móc do tego wracać. Dla niektórych to może być na przykład korzystanie z pralki, dla innych gotowanie, dla niektórych w ogóle finanse jako całość. U każdego to będą inne rzeczy. Zastanawiałam się w sumie nad tym fenomenem studentów, którzy wracają na przykład co weekend do domu rodzinnego i doszłam do takiego wniosku, że chyba wynika to właśnie z takiej chęci utrzymania status quo z liceum, że na takiej zasadzie, że jeżeli będę zawozić mamie pranie co tydzień, to nie będę się musiał nauczyć korzystać z pralki, przynajmniej na razie. I dla niektórych to może się wydawać spoko i też teoretycznie nie ma w tym nic złego, ale ja na przykład nie nazwałabym takiej osoby samodzielną, no bo de facto nią nie jest. Myślę, że też w większości sytuacji okazałoby się, że robienie rzeczy samemu jest po prostu o wiele prostsze i na przykład nie opłaca się wydawać tych kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu złotych na bilet kolejowy tylko po to, żeby właśnie to pranie zawieźć mamie do domu. Krok trzeci. Zacznij od najprostszych rzeczy i stopniowo wprowadzaj coraz trudniejsze. Na bazie listy tych rzeczy, które niekoniecznie jesteś w stanie zrobić samodzielnie, pomyśl, czego mógłbyś się nauczyć już teraz, na przykład mieszkając jeszcze w domu rodzinnym. Jako że nie wiem, co tam macie na tych swoich listach, bo u każdego będzie to wyglądać troszkę inaczej, mogę tylko podać przykłady ze swojego życia. Po pierwsze, oddzieliłam swoje rzeczy do prania od prania całej rodziny.
Szczerze mówiąc, to odmieniło moje życie na wiele różnych sposobów, a rzecz jest naprawdę banalna, ponieważ wcześniej tak naprawdę nie widziałam ile mam ubrań, a potem nagle okazało się, jak tego mam dużo, tylko po prostu wszystko gdzieś tam zaginęło w praniu i długo tam leżało. Dzięki temu już nie kupuję niepotrzebnych nowych ubrań, bo po prostu wiem, jak dużo tego mam i od tamtego czasu udało mi się skutecznie redukować ilość niepotrzebnych rzeczy w mojej szafie. Poza tym uwierzcie mi, korzystanie z pralki jest naprawdę proste, nie ma się czego bać. Nauczenie się tego nie zajmie nam dłużej niż 1 dzień naprawdę. Generalnie informacje na temat tego, jak powinniście daną rzecz prać, znajdziecie na ubraniu, na metce ubrania, ale jeżeli te metki wycięliście albo nie do końca wiecie, jak to wszystko czytać, to generalnie zasada jest taka, że zasadniczo wszystkie typy ubrań pieszcie maksymalnie w 30 stopniach i też nie na najwyższych obrotach wirowania. Te najwyższe temperatury typu 60 stopni albo nawet 90, ale to tylko w szczególnych przypadkach. I te najwyższe obroty wirowania stosujcie do rzeczy typu prześcieradła, pościele itd., itd. I też dziewczyny, proszę Was, nie wrzucajcie swoich staników z metalowymi filipinami do pralki, bo Wam się po prostu zepsują i zepsują pralkę. Je pierzemy ręcznie w misce. Mówię to, bo widziałam w akademiku, że dużo osób naprawdę pierze je w pralce, a to naprawdę może się źle skończyć. A kiedy wyciągniecie pranie z pralki, pamiętajcie, żeby je ładnie rozwiesić, nie pogniecione, to wtedy nawet nie będziecie potrzebowali żadnego żelazka do takich normalnych ubrań. Po drugie, przygotowywanie jedzenia samemu. Ja wiem, to może być odstraszające, bo tyle tego stania przy garach, przygotowywania składników, trzeba pójść do sklepu i te wszystkie składniki kupić, no i przede wszystkim nie mamy żadnej pewności, że to, co zrobimy, będzie w ogóle smaczne, ale naprawdę to nie jest trudne i można naprawdę bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić, robiąc sobie samemu jedzenie, w przeciwieństwie do gotowców z restauracji albo ze sklepu nawet. I bardzo to polecam, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś prostymi studenckimi przepisami pod insulinooporność, to możecie pisać w komentarzach, może kiedyś jakiś film zrobię na ten temat. Po trzecie, śledź swoje wydatki w arkuszu kalkulacyjnym. Nawet nie wiesz, jak to pomaga w zrozumieniu, gdzie tak naprawdę idą nasze pieniądze. Ja po wielu różnych wersjach w końcu przestanęłam na coś takiego, co pokażę Wam na ekranie, czyli podział na kategorie, gdzie można też wpisywać datę i kwotę, bez konkretnego wyszczególnienia, na co tak naprawdę idzie, bo kiedyś tak robiłam, ale uznałam, że nie jest mi to potrzebne. Ale jeżeli macie problem z jakimiś bardzo impulsywnymi wydatkami, takie zapisywanie, na co tak naprawdę te pieniądze poszły, może być pomocne. Ja po prostu już nie czuję takiej potrzeby. Kiedyś miałam taki podział, że wypisywałam sobie, na co dokładnie idą pieniądze w każdym dniu, ale wtedy musiałam jakby ręcznie to sumować do kategorii, wtedy zawsze się coś gubiło i zrezygnowałam z czegoś takiego. Krok czwarty. Jeśli coś Ci nie pasuje, zmień to. Tak jak już mówiłam przed chwilą, zanim zrobiłam model arkusza kalkulacyjnego, który mi pasuje, próbowałam wielu różnych opcji, które z czasem potem okazywały się niewygodne. I nie ma w tym niczego złego, że coś Wam nie wychodzi idealnie za pierwszym razem, bo tak po prostu jest. I uczymy się na naszych błędach. I też nie ma niczego złego, że Wasza metoda działania z czasem ewoluuje i na przykład staje się coraz prostsza, albo też w drugą stronę, że staje się coraz to bardziej rozbudowana, bo czujecie taką potrzebę. Pamiętajcie, że każda zmiana, jaką wprowadzacie, ma służyć przede wszystkim Wam i też nie ma sensu tracić czasu na rzeczy, które tak naprawdę nic dobrego nie wnoszą do Waszego życia. Krok piąty. Może warto pomyśleć o minimalizmie i zero waste. Tak, wiem, co sobie myślicie. Znowu ten minimalizm. Ale teraz Wam nie będę mówiła o konsumpcjonizmie i zbieractwie, tylko po prostu o tych sytuacjach, w których bycie bardziej minimalistycznym po prostu pomaga oszczędzić pieniądze i ułatwia życie. Na przykład pijąc wodę z kranu, nalewając ją sobie do wielorazowej butelki, nie musicie sobie kupować wody butelkowanej i chodzić z nią ze sklepu, a wiadomo, te butelki są ciężkie. Albo na przykład, mając mniej ubrań, nie będziemy mieli problemu z zapchaną szafą, gdzie nawet nie wiemy, co gdzie jest. Ani nie będziemy sobie robili ogromnej góry prania, ale oczywiście trzeba to pranie robić częściej, na to też trzeba zwracać uwagę. No i ogólnie mając mniej rzeczy, po prostu łatwiej będzie się Wam wyprowadzić z tego domu. Ja na przykład rok temu, powiem zupełnie szczerze, że jak głupia załadowałam dosłownie wszystkie, nawet najmniejsze pierdółki, całą szafę ubrań, a miałam tego naprawdę dużo do samochodu i się wyprowadziłam z tym wszystkim i uważałam się za minimalistkę. Więc nie róbcie tak jak ja, nie zabierajcie absolutnie wszystkiego z domu, bo to jest po prostu bez sensu. Zróbcie jakieś sprzątanie przed wyjechaniem na studia, postarajcie się ograniczyć tę liczbę rzeczy. No i też pamiętajcie o tym, że wszystko przychodzi z czasem i nie ma co nakładać na siebie takiego niepotrzebnego ciśnienia ani niepotrzebnej presji, że nagle wszystko musi być idealnie.
No bo tak jak mówiłam, wszystko przychodzi z czasem i uczymy się na swoich błędach. I to w zasadzie tyle. Wiem, że te rady są może bardzo ogólne, ale też myślę, że średnio pomocne byłoby, gdybym mówiła, co ja dokładnie zrobiłam, no bo sytuacja każdego z nas jest tak naprawdę inna. Każdemu z Was życzę, żebyście zorganizowali się w taki sposób, żeby żyło się Wam wygodnie i żebyście nie czuli, że cokolwiek Was ogranicza. I pamiętajcie, to nie przychodzi z dnia na dzień, a błędy są ważną częścią nauki. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!